omówimy sobie formy. Na rynku jest bardzo dużo form i tak naprawdę nie wiadomo, jakie wybrać i które są najlepsze. Poleciłabym wybrać takie, które mają najwięcej linii pomocniczej, aby praca była łatwiejsza. Aby miały dobry klej i żeby miały dużo takich pomocnych rzeczy, które przydadzą nam się w pracy. I teraz sobie trochę poomawiamy tą formą. Ja używam akurat formy ze Słowianki. Lubię ją, ponieważ jest dosyć sztywna. Jak sobie ją ściągnę z folii, odczepię diabełka. Diabełka nie podklejam pod folię, pod formę tutaj do dołu, ponieważ ta forma jest dosyć mocno sztywna. Kiedy miałabym formę bardzo elastyczną, taką delikatną jak papierek, która by mi się deformowała przy delikatnych ruchach, wtedy podkleiłabym sobie jajeczko. Jeżeli miałabym podkleić, to podkleiłabym w ten sposób, aby ta powierzchnia klejąca była w tą stronę, nie na odwrót, ponieważ wtedy nie będzie się mocno ta forma kleiła, z tego względu, że nie będzie tutaj kleju. Formy Słowianki mają mocny klej, taki, że zrywa nawet z włoskami. Nie rozpręża się ta forma, nie otwiera nam się w lampie, to jest bardzo ważne. Ma dużo linii pomocniczych, mocny klej. I teraz troszkę omówię tą formę. Tu ma taką perforację, którą zawsze przecinam, z tego względu, że ułatwia mi to pracę. Tutaj też jest perforacja i możemy sobie tą formę skrócić na przykład, żeby nie mieć takiej długiej, bo ona jest do 3. kreski, do 13. kreski. Pokażę Wam. I teraz mamy formę krótszą. Jeżeli forma nam się, rękawiczki się kleją do formy, to możemy sobie użyć cleanerka i trochę namoczyć rękawiczki w tym cleanerze i lekko osłabić klej. Wtedy nie będzie się tak chwilowo mocno kleił do rękawiczek. A wiecie, że to jest zmora, bo jak chcemy podłożyć klientce formy w rękawiczkach, no to te formy się zawsze przyklejają do tych rękawiczek i jest problem albo się rwą, tak jak mi w tym momencie tutaj w tym kawałku. Uzyskałam teraz formę do 10. kreski. Aby forma była odpowiednio podłożona, kierujemy się osią poziomą paznokcia. Oś pozioma paznokcia to jest ta linia, która idzie nam tutaj przez środek. Ona informuje nas, do której kreski będzie przedłużony paznokieć oraz czy będzie forma podłożona prosto razem z osią palca. Producent zaznaczył na swojej formie taki uśmiech fręczowy. Jeżeli klientka ma taki uśmiech fręczowy, no to nie trzeba nic podcinać ani boków, ani nigdzie tutaj w tym miejscu. Natomiast jeżeli klientka ma już inny kształt płytki, no to wtedy trzeba dokonać nacięć, o których za chwilkę powiem. Przy liniach pomocniczych bardzo często posiłkuję się, w sumie za każdym razem, tymi liniami. To są linie, które pokazują, gdzie podciąć, aby forma wpasowana była idealnie w punkty wrostu. To jest bardzo ważne, ponieważ jak nie wpasujemy dobrze formy w punkty wrostu, to wtedy ona nie będzie miała ładnego tunelu. Jak wykonuję paznokcie, to już tak podkładam szablon, abym nie musiała zaciskać tunelu, co przyspiesza czas pracy i ułatwia nam pracę przede wszystkim. Tutaj mamy taką linię przerywaną, często się nią posiłkuję, ponieważ ona, jak jest przyrośnięte lekko hyponychium, ułatwia mi pracę. Wtedy sobie ją podcinam. Mam tutaj karteczkę przygotowaną i pokażę Wam, jak będziemy podcinały szablony do różnych rodzajów i różnych typów płytek. Jeszcze trochę rozrysuję.
Czyli tak, podsumowując, nasza forma ma oś poziomą paznokcia, która idzie w sumie tak centralnie przez środek płytki, chyba że mamy krzywego palca, to wtedy mierzymy do kostki równo z osią palca. Posługujemy się liniami pomocniczymi, bocznymi, nacinając je pod kątem 45 stopni. Producent narysował nam Frencha i wyciął. No i jeżeli klientka ma taką linię Frencha na wolnym brzegu, wtedy nic nie trzeba podcinać, ale rzadko to się niestety zdarza. Prawie za każdym razem trzeba lekko podciąć. Tą linię przerywaną zawsze podcinamy, żeby nie ograniczało nam nic ruchów. Tymi liniami się w ogóle nie sugeruję, one mi są w sumie niepotrzebne. Te mnie tylko informują, do której długości chcę wykonać paznokieć. Jeżeli chodzi o skrzydełka, to do migdała zaciskam tylko przednie skrzydła, natomiast tylne zaciskam do kwadrata. Narysuję teraz pazurka, który będzie tak mniej więcej pasował do tego kształtu szablonu. I ja mam akurat tego paznokcia, bardzo mało mam do przycinania, co mi ułatwia życie, kiedy sobie wykonuję stylizację. Narysuję pazurka i on będzie mniej więcej w takim kształcie. Tu mamy wolny brzeg, tu mamy opuszek. I ta forma kopiuj wklej pasowałaby bez podcięcia tutaj frontu do tego pazurka. Jeżeli nasza klientka ma takiego paznokcia, no to mamy sytuację opanowaną i szybko nam to idzie. Natomiast niektóre klientki mają paznokcie płaskie, z bardzo obfitymi wałami okołopaznokciowymi albo na przykład z przyrośniętym hyponychium i z bardzo wysuniętym łożyskiem, co może być problematyczne przy podkładaniu szablonów. Jeżeli nasza klientka ma paznokieć takiego typu, prosty French i mało skóry wokoło, to podcinamy troszkę inaczej formę. Jeżeli ma płaski Frenczyk w miarę, ale ma opuszek odstający i dosyć duży nachodzący wał na płytkę, to też inaczej podcinamy, podkładamy szablon. I jeżeli nasza klientka ma przerośnięte hyponychium i przyklejone, czyli płytka wygląda tak, jest mocno wysunięta na początku, czyli tu jest jej początek, a skórę ma cofniętą, to też inaczej się podkłada szablon. Zaczniemy podkładanie szablonu od tego typu płytki. Biorę formę, odklejam jajeczko, moczę trochę rękawiczki, aby ułatwić sobie pracę. Przecinam środek. Nożyczki mam bardzo ostre. Są to nożyczki do wycinania skórek, ponieważ one są mega precyzyjne. Ale pamiętajcie, że jak użyjecie nożyczek do podcinania szablonów, to wtedy już nie bardzo możecie użyć do podcinania skórek, ponieważ one się szybko tępią. Szybko nachodzi na nie klej. Jeżeli najdzie klej, bierzemy sobie wtedy wacik, taki najlepiej bezpyłkowy, nasączymy w cleanerze i przecieramy wtedy nożyczki z kleju. Przecięłam tą część i teraz podkładam sobie szablon, ale aby Wam zwizualizować, narysuję przez środek paznokcia oś poziomą. To jest oś pozioma paznokcia. Natomiast
Paznokieć ma również punkty wrostu. Punkty wrostu są tutaj. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. I one są w miejscach, gdzie paznokieć nam wyrasta. Każda klientka ma punkty wzrostu w innym miejscu. W tym przypadku punkt wzrostu jeden będzie tutaj, a drugi będzie tutaj. Natomiast w tym przypadku na przykład, no bo to sobie wymyślam, na rysunku jest środek, czyli moja oś pozioma, a punkt wzrostu narysuję sobie jeden tutaj, a drugi tutaj. I teraz podkładając klientce formę, kieruję się osią poziomą paznokcia, czyli moja oś pozioma paznokcia idzie przez środek i teraz, kiedy chciałabym głębiej włożyć szablon, no to przeszkadzają mi te boki. Czyli ja nie mogę nałożyć szablonu na skórę, ponieważ ta skóra będzie mi przeszkadzała. I tutaj na środku robi mi się taka luka, czyli taka dziura, której nie może być, ponieważ szablon będzie wtedy źle podłożony i tym samym paznokieć będzie źle wykonany, z takim dużym przeskokiem. A forma powinna być podłożona poziom w poziom z paznokciem, czyli nie powinno być żadnych przeskoków, ani żadnych dziur. Czyli tak sobie myślę teraz. Nachodzę formą na klientki paznokieć i myślę, co mi przeszkadza. Więc przeszkadza mi to i przeszkadza mi ta okolica. Czyli wytnę sobie po prostu to miejsce i wtedy nie będzie problemu z podłożeniem szablonu. Rysuję linię taką półłuk z jednej strony oraz z drugiej. I wycinam tę linię. Jak trzymam nożyczki? Nożyczki trzymam razem z łukiem, tak jak będę podążała. Formę trzymam w ten sposób, abym mogła ładny, płynny ruch wykonać. Zaczynam sobie od tej linii, którą narysowałam, robię ciach i idę od razu dalej. Ponieważ jak oderwę nożyczki i będę wykonywać takie ruchy, które będą odrywające i nigdy nie będę w stanie wcelować w to samo miejsce 2 razy. I później się okaże, że tutaj mamy tak mocno wyskubane i klientce to przeszkadza, ponieważ wbija jej się na przykład w paznokieć, pod paznokieć. I teraz dopasujemy ponownie szablon. Teraz już widzę, że szablon jest dopasowany poprawnie i nic nie przeszkadza mi w podłożeniu go. I teraz, żeby nie musieć zaciskać tunelu, możemy podciąć punkty wzrostu naszej klientki. Czyli układamy sobie formę razem z osią paznokcia, czyli tak jak tutaj widzę, i liczymy sobie punkty wzrostu, czyli do tego momentu, gdzie są moje kropki. I teraz liczę 1, 2, 3. Jeszcze raz powtarzam. 1, 2, 3. To są te linie pomocnicze, które mam tutaj obok. Tych linii jest 8,5. Akurat mój punkt wzrostowy znajduje się na 3. kresce, czyli sobie ją zarysowuję. I teraz idę od środka do kolejnego punktu wzrostowego. 1, 2, 3. Trójka i trójka, tak mi się akurat narysowało. Odczepiam szablon i teraz, aby nacięcie miało sens, musi być tak około centymetra, nie mniej i nie więcej. Dlaczego? Dlatego, że jak wykonam nacięcie tylko na przykład pół centymetra, to nic mi to nie da i tunelu nadal nie uzyskam, ponieważ będzie przeszkadzała mi tutaj skóra. A jak wykonam nacięcie zbyt daleko, na przykład tak aż daleko mocno, to tutaj wtedy jest szansa, że ta forma nie będzie stabilna i że mi tutaj pęknie. Dlatego wkładam na 3. kresce, nacinam na około centymetr
i wycinam uszko. Śmieję się z moimi kursantkami, że to jest ucho kotka. Z drugiej strony też jest trzecia kreska, więc dokonuję nacięcia na centymetr i znowu obcinam ucho kotka. I teraz przyłóżmy naszą formę do tego, co sobie narysowałyśmy. Układam szablon tak, żeby zgadzała się oś pozioma paznokcia i tutaj idealnie jest wpasowany punkt wrostowy do punktu wrostowego. A tutaj ten fałd skóry, sobie to przykleję, wyjdzie nam tą częścią. I teraz zobaczmy, jaki jest nasz kotek. Tu mamy uszko kotka, to jest istotne. Tutaj natomiast będzie troszkę inne nacięcie, bardzo będzie podobne do tego, ale będzie nacięcie na misia. Biorę szablon, przecinam mu przód, żeby mieć manewr i znowu przykładam sobie do płytki i patrzę, co mi przeszkadza. Przeszkadzają mi tutaj te fałdy skórne, które ma moja klientka. To powoduje, że będzie się robiła pusta przestrzeń i ta forma nie będzie odpowiednio podłożona. Także co wykonuję? Przykładam klientce, tak aby zobaczyć, gdzie mam naciąć i jest ta sama historia, jak była przed chwilką. Czyli przeszkadzają mi te ranty. Czyli nacinam. Tu jest taki trójkącik. Wycinam sobie ten trójkąt i drugi trójkąt również. Łapię odpowiednio szablon, nożyczki razem z łukiem, bo jeżeli będziemy tak chciały wyciąć, no to nam się nie uda, więc musimy te nożyczki ułożyć w ten sposób. I dokonuję nacięcia. Wkładam nożyczki głęboko, nie samym czubkiem, ale całą częścią nożyczek. Nacinam sobie hop i wędruję dalej i nacinam do samego końca, nie oderwając nożyczek. Przykładam szablon do paznokcia i liczę punkty wrostu. W tym przypadku punkty wrostu będą 1, 2, 3. Też mi się idealnie udało na trójce. A tu będzie 1, 2, też 3. No 3, 3. Tak jakoś narysowałam. Przyłożę prosto. Tylko tu będzie nacięcie na misia. Czyli znowu biorę nożyczki, układam na trzecie kresce, wkładam nożyczki ostrzem na około centymetr i dokonuję nacięcia. W związku z tym, że tutaj mam bardzo dużo skóry, to nacięcie mogłoby mi się nie sprawdzić. Więc wykonuję tak. Jakbym miała naciąć tam, no to bym nacięła prosto. A ze względu na dużo skóry wykonuję nacięcie na okrągło. I powstaje mi uszko misia. I z drugiej strony również nacinam. Znowu na trzecią kreskę. Nacięcie na centymetr i wycinam misia. Odklejam i sprawdzam. I idealnie mi się wpasowało w formę. Kiedy zagnę formę w rulon, ten fałd skórny wyjdzie mi tą częścią misia i nie będzie mi przeszkadzał w
profilowaniu paznokcia.